Partnerzy odcinka Greenway, Ewston, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj znowu Jan z Kawina i dzisiaj niby auto, które już znacie, bo Tesla trójeczka, natomiast w wersji, której jeszcze w Polsce nie da się zamówić na ten dzień. Mamy tutaj wersję long range, ale tylko z napędem na tył. Idę się przywitać, ale po pierwsze zobaczcie, od marca stoi, mamy czerwiec, niedziałająca ładowarka. Zapytamy, czy w Szwecji też jest tak samo. Cześć. Cześć. Cześć, Kuba. Cześć Kuba. Witam was. I na początek standardowo krótkie 360. Widzę tu ciekawe opony Pirelli P0. I co my tu mamy? 235, 35, 20 z przodu. Zobaczymy, czy z tyłu jest to samo. 285, 30, 20. No wygląda to nieziemsko i po krótkim 360 doszedłem do wniosku, że mi coś tu nie pasuje. To auto jakoś tak niżej siedzi. Wiesz coś na ten temat? Tak, samochód był zakupiony przez pierwszego właściciela prawdopodobnie w Holandii. Był tam sprzedawany tylko przez 3 miesiące w 2019 roku i przez tego właśnie właściciela zostały zmienione koła i obniżone zawieszenie o około 30 mm. I na te koła dostał homologację też niemiecką. No i popatrzcie, w Niemczech się da, u nas pewnie byłby problem. Tak jak w Niemczech da się retrofity na przykład montować, a w Polsce to też jest nielegalne i nie wiem, czy u was w Szwecji też tak miesiącami stoją takie ładowarki z takimi napisami oczekujemy na odbiór UDT? Od 2 do 3 tygodni jest odebrany. Jako, że to Tesla, to ma całkiem spory bagażnik z przodu. No i tutaj takie fajne rozwiązanie, czyli dywanik. Ale ja mam dzisiaj prezent dla Kuby. Zobacz, jak Ci się podoba od firmy Motovision. Dywaniki marki Vogo. Bardzo fajna jakość. Grubiutkie, mięciutkie, ładne obszycia. I teraz powiem Ci, jak to zrobić. Wystarczy, że na ten stary dywanik położysz kartkę A4, zrobisz centralnie zdjęcie z góry i mogą Ci dokładnie ten sam kształt zrobić, dowolne obszycie, wszystko do personalizacji. Super, A to wszystko w podziękowaniu za przybycie na Zakopane Test. Także po odcinku dostaniesz ode mnie namiary i ogarniesz sobie temat. Dziękuję. Także ja dzisiaj przejmuję przedni bagażnik. Jak widzicie, taki spory plecak się tu zmieści. A dzisiaj mamy też drugiego partnera odcinka, czyli eShirt.pl. Także idę do Kuby jeszcze z koszulką. No i prześwitu to tu za wiele nie będzie. Ja tu muszę dość solidnie zanurkować, ale spróbuję Wam to nagrać. Ile my tu mamy prześwitu? No na pewno trzeba będzie ostrożnie jechać po dziurawych drogach, bo nam zostało tu w okolicach 10 cm. No i zegary mamy już pokasowane, Zakopane Test jest tutaj, a od naładowania do 100% mamy tutaj 15,7 kWh na 100. Tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć, gdzie stoimy na parkingu. Bardzo ładne mapy są tutaj te Jana w Skawinie. No i cóż, no i ruszamy w stronę Zakopanego. Aha, jeszcze mu tylko powiemy, że chcemy jechać do Zakopanego. Centrum Edukacji Przyrodniczej Zakopane. No i chyba wymyślił. W Tak. prostej linii mamy 76 km. Zobaczymy, co nam tu wymyśli. No i wymyślił nam godzinę 40, 100 km i że my dojedziemy na 53%, a teraz mamy procent 78. No to cóż, ruszamy. Chwila prawdy. Pierwszy krawężnik. No i jest sztywno. Ale czy tragedia? Nie wiem. Na razie jeszcze nie mam zdania. To na początek, Kuba, zapytam Cię, co to jest za wersja, bo wersja jest bardzo nietypowa, a jeszcze z przeróbkami. Ile to ma koni, jakie to ma parametry? To jest wersja long range. Cały samochód jest long range'em, czyli przedliftowym. Bateria 79 kWh brutto, netto użytkowe 73,5. Z tym, że całą różnicę robi tutaj silnik, który jest z wersji standard range, 325 koni przedliftowy. I to w zasadzie jest ta największa różnica, czyli duża bateria long range'a i silnik od standarda. Tak. Którego to jest roku? Jakie to ma parametry, jeśli chodzi o przyspieszenie do 100 na godzinę? To jest 2019 rok. Ten ma te 300... Czyli 4-letnie auto. 4-letnie auto. A wygląda jak nowe. Wygląda jak nowe, w fajnym stanie. Według niektórych to już w ogóle nie powinien jeździć elektryk 4-letni, bateria do wymiany. Ma 5,3 sekundy do setki, czyli o 0,3 szybciej od standarda i 420 Nm.
No, zdecydowanie parametry wystarczające. 74 000 widzę, że już przejechane. I ile jest u Ciebie, kiedy go kupiłeś? Ja go kupiłem w zeszłym roku 25 lipca z przebiegiem 40 000 km. Czyli już troszkę przejechałeś, 30 parę tysięcy. Dokładnie to od początku 33 900. Za chwilę 10. będzie 34. Tak. Dobra, i widzę zużycie z całego tego dystansu 17,8 kWh na 100 km. No trójeczka to jest chyba najoszczędniejszy taki duży pojazd na świecie. Myślę, że można tak powiedzieć. Że można tak powiedzieć. Przyzwyczaiłeś się do tego twardego zawieszenia? Jak sobie z tym radzisz? Mi one bardzo pasuje. Ja lubię sztywne samochody, które się dobrze prowadzą. Jak najbardziej jest to w moim guście, można powiedzieć. Więc nie mam z nim złych doświadczeń. Fotele są na tyle wygodne, że w podróży jest bardzo, bardzo wygodnie i czy to trasa 500, 600, ostatnio 1300 km bez najmniejszego problemu, bez zmęczenia większego. Kwestia przyzwyczajenia tak naprawdę i preferencji. No na pewno, zdecydowanie. A powiedz mi, jak oceniasz stan rozwoju elektromobilności w Polsce i w Szwecji, bo głównie po Szwecji się przemieszczasz, tak? Tak, tak. Bo chcieliśmy, ja przynajmniej chciałem Ci zaprezentować, że to wszystko może się udać i właśnie pytanie, czy to w Szwecji się udaje, bo jak widzisz u nas jest różnie bardzo. No różnie, z tego co widzę, jak na razie w Polsce jest naprawdę słabo. Tych ładowarek jest sporo mniej niż w Szwecji. No i coś, co wszyscy się martwią, czy spotykasz się na co dzień z, nie wiem, zajętymi takimi stacjami, gdzieś musisz czekać, żeby się naładować. Jak to wygląda? No bo u Was tych aut jest zdecydowanie więcej. Jeszcze nie czekałem. A że też byłeś w Norwegii, słyszałem to, jak to wygląda w Norwegii, bo oni tam więcej sprzedają, może dużo więcej elektryków niż spalinówek. Czy tam nie ma jakichś kolejek, jakichś problemów? Jakie jest Twoje doświadczenie? Jak jechałem do Norwegii, to korzystałem z kilku oczywiście superchargerów, więc tylko jeśli chodzi o sieć supercharger mam takie większe doświadczenie, to w Norwegii nigdy nie zdarzyło mi się czekać, ale było dość spore obłożenie tych ładowarek, ale czekania nigdy nie miałem. Czyli da się to zrobić, no tylko musi być troszkę więcej wolnego rynku niż u nas i trochę mniej regulacji. Jeśli już będą regulacje, to muszą działać, a nie przekraczać wszelkie ustawowe terminy i nic sobie z tego nie robić. To powiedz mi, Kuba, skąd taki pomysł na elektryka? Kiedy Ci się ten plan, żeby kupić Teslę, urodził? Ten plan mi się urodził na samym początku lipca 2022. Jak z żoną kupiliśmy dom, wtedy jeździliśmy Toyotą CHR hybrydową. No i dojazdy do pracy miałem bardzo dalekie, bo to z 50 km w jedną stronę. No i policzyłem sobie, ile to tak naprawdę wychodzi finansowo i stwierdziłem, że to nie ma sensu. Nawet hybrydą jest to spory koszt. No i zacząłem interesować się samochodami elektrycznymi, zacząłem oglądać Twój kanał. Kanał Daniela Grzyba i kanał Bezszelestni na temat elektromobilności i samochodów elektrycznych. Jesteś kolejnym przykładem, zaczęło się od YouTube'a. Zacząłem od YouTube'a, tak. Wcześniej w ogóle mnie samochody elektryczne nie interesowały. Jeszcze powiem, że nawet ich nie lubiłem. Z przekonania, bo ja jestem mechanikiem samochodowym. O! Także... Czyli mamy kogoś z branży automotive na pokładzie dzisiaj. Tak. To nawet nie wiedziałem. No, także jestem mechanikiem i nie bardzo było mi po drodze z elektrykami, ale jak sobie zacząłem liczyć po prostu pieniążki, to wyszło, że nawet hybrydą będzie drogo. Wziąłem sobie kilka samochodów na testy. No i stwierdziłem, że dlaczego wcześniej tego nie zrobiłem tak naprawdę. Czyli potwierdza się moja teoria, że trzeba spróbować. Tak, trzeba spróbować i to zaraża i to bardzo, bardzo mocno. To jest uzależniające. No i jak sobie policzyłem, przejechałem się kilkoma samochodami elektrycznymi, byłem w zasadzie już przekonany do Toyoty BZ4X, ale akurat jak miałem składać zamówienie, to wyszedł bubel w postaci odkręcających się piast kół. Tak. I zostały wstrzymane zamówienia w Szwecji, bo to chyba jako pierwsze, bo to jeździłem na początku lipca, już mieliśmy tam testówkę, więc nią jeździłem. No i chciałem zamówić, nie można było. No to mówię, no to co teraz, bo za 2 tygodnie się przeprowadzamy do domu, 18, to było jakoś na początku, a 18 już mieliśmy się przeprowadzać lipca.
No mówię, to coś trzeba na szybko wymyślić, no bo każdy później dzień dojazdu do pracy to są pieniądze stracone, więc trzeba kombinować. Zacząłem się rozglądać za innymi autami, no i mówię, że albo grubo, albo wcale, no to kupujemy Teslę. Używaną, bo używaną, zobaczymy jak to będzie. Jak najwyżej mi się nie spodoba, no to się sprzeda, nic nie straciłem, tak? No tak, jak dobrze kupisz auto, to w przypadku elektryków się go da bardzo szybko, fajnie sprzedać. Tak. Czyli generalnie troszkę zadecydował Excel, jeśli mogę tak podsumować. W Excelu nie liczyłem, ale liczyłem sobie po prostu na kalkulatorze. Jak To wychodzi. są proste obliczenia, Tak, nie to trzeba są Excela. bardzo proste obliczenia. No i właśnie, jak to wygląda w Szwecji? Bo no, u nas teraz to prąd podrożał, w nocy jest 3 razy droższy niż w tamtym roku i te obliczenia się troszkę popsuły. Jak kosztuje ładowanie w Szwecji? To zależy... Wiem, że zależy, natomiast jak Ty to robisz? O, może tak. Ja ładuję się około 90% wszystkich moich ładowań to są ładowanie w domu z gniazdka 230 V. Czyli takie najprostsze. Najprostsze jak telefon komórkowy. Używasz auta jak smartfona. Ile Tak. to kosztuje? Jedno takie ładowanie, powiedzmy tak, koszt przejechania 100 km wychodzi w okolicach między 15-20 koron szwedzkich, to jest mniej więcej w okolicach między 6 a 10 zł. Czyli coś, co było dostępne w Polsce rok temu, no niestety dzisiaj jest 3 razy drożej. Tak. Jak to jest tam zrobione? Czy tam masz jakieś dynamiczne taryfy i ładowarkę, Tak, która, tak. to urządzenie do ładowania, które to ogarnia? Ja mam akurat ja mam podpisaną umowę z firmą energetyczną, zmienna stawka godzinowa, więc co godzinę się zmienia taryfa, jest inna stawka. Bywa tak, że najczęściej to się w weekendy zdarza, albo w bardzo wietrzne dni, prąd jest za darmo, albo nawet jeszcze z nadpłatami. Czy co, ładujesz auto i dostajesz kasę? No nie do końca tak to wygląda, bo później na koniec miesiąca jest brana średnia, średnia miesięczna i na podstawie średniej miesięcznej jest po prostu całość. No dobrze, no ale to Ci obniża tą średnią miesięczną takie ładowanie na ujemnych taryfach, więc no de facto jesteś wtedy do przodu, bo gdybyś tego ładowania nie wykonał, to miałbyś wyższą średnią. Tak. Czyli ładowanie samochodu w wieczny lub weekendowy dzień obniża Ci średnią cenę prądu i koniec końców dynamiczne taryfy wychodzą 3 razy taniej niż w Polsce taryfa taka ta urzędowa. Tak, wygląda to tak, że 1 kWh w przeliczeniu wychodzi około 40 paru groszy. To jak się podróżuje takim elektrykiem po Szwecji, po Norwegii, no bo tam głównie jeździsz. Jak na dzień dzisiejszy oceniasz to z perspektywy człowieka, który przejechał 30, prawie 4000 km? Jest to jakiś kłopot? Nie ma żadnego kłopotu. Adres docelowy i nigdy nie miałem żadnego problemu, żeby dojechać na miejsce. Nie ma aż takiego obłożenia na ładowarkach, jak tutaj w Polsce. Na tych szybkich ładowarkach oczywiście. Jakoś to się da bez problemu, jak widać, bo hubów jest dużo, szybkich ładowarek jest dużo, rotacja na tych ładowarkach jest bardzo szybka, więc problemów nigdy z tym nie miałem. No ale ja też większość czasu jeżdżę po prostu ładując się z gniazdka, tak? No, ładowanie z gniazdka zawsze jest najwygodniejsze, najprzyjemniejsze i zazwyczaj najtańsze. Ile u Was kosztuje takie szybkie ładowanie na superchargerach? Jaka jest stawka na dzień dzisiejszy? Supercharger na chwilę obecną to jest 5 koron 20 groszy, groszy szwedzkich. To przynajmniej tam w mojej okolicy, bo to jest, każdy supercharger ma tam delikatnie, różni się cena, ale to jest tam w przeliczeniu mniej więcej tak jak w Polsce, czyli około 2 zł, może nawet troszkę mniej. To czego Ci najbardziej w Polsce brakuje, jak jeździsz elektrykiem po Polsce? Ilość ładowarek. Za mało jest stanowisk szybkich. Znaczy szybkich to też jest pojęcie względne, bo tutaj w Polsce, przynajmniej jak ja jechałem, to bodajże w Kostomłotach, jak tutaj teraz jechałem do Polski, to w Kostomłotach widziałem, że są te 4 superchargery, tam się ładowałem, tylko że tam są superchargery V2, czyli te, które dzielą moc. No to na dzień dzisiejszy jest słabe, nie? To jest bardzo słabe, bo one dzielą moc, no i obłożenie tam jest cały czas, także nie jest Także to apel fajne. tu do Tesly i apel do wszystkich innych operatorów, więcej stanowisk w takich kluczowych lokalizacjach, nie? To myślę, że to jest coś, co musi się zmienić, bo robi się ciasno. Ja mam też takie doświadczenie, że no jadę i tak troszkę trzymam kciuki, czy ktoś zaraz nie zajmie tego ostatniego kabla, nie?
Takie mam doświadczenie choćby z ostatniego wyjazdu do Chorwacji i to niestety jest problem, który jest i w Polsce, i na Węgrzech, i w Chorwacji. No gdzieś sobie te kraje byłego bloku wschodniego nie radzą tak dobrze jak te kraje, które miały więcej wolności gospodarczej. Ale jak widzicie, da się to zrobić i są kraje, które sobie z tym poradziły, więc jest to do zrobienia, tylko trzeba fachowców na stanowiskach. Ja bym jeszcze dodał, że jest problem taki, bo nie dość, że te superchargery V2 to są współdzieląca moc, to bardzo często i one powinny mieć po 150 kW w teorii, a bardzo często jest to 130-120 koło 100 i jeśli taki supercharger V2 on ma koło tam powiedzmy 120-130 kW jest dzielone na pół, no to już nie jest szybka ładowarka, można powiedzieć. To nie jest no już... tak, no mamy takie czasy, że ładowanie z mocą 50 parę kilowatów to nie jest szybkie ładowanie. Nie jest szybkie. A z jakimi mocami tutaj ten long range potrafi się ładować? W szczycie teraz w trasie jak byłem, 259 pokazał przez parę sekund. Także to tak dosłownie parę sekund, 259 kW, a no tak to jak każda Tesla, można powiedzieć. Czyli tak typowo ile się ładujesz na takich ładowarkach tych V3? Ile ci zajmuje na takie V3 ładowanie? około 25-27 minut to jest taki maks, myślę. Czyli typowe pół godzinki. Ja już dawno odkryłem, że takie półgodzinne przystanki są najprzyjemniejsze. Tak. I ile jesteś w stanie przejechać kilometrów na takim półgodzinnym ładowaniu, a ile na pełnym akumulatorze, jak wyjedziesz z domu? Teraz w trasie, jak jechaliśmy, tylko że jechaliśmy autostradami i to była Dania, Niemcy, czy tak, Szwecja, Dania, Niemcy, no i Polska. No to w Niemczech jechaliśmy autostradą tą no limit, więc to tam 180-200 km na godzinę, no to zasięg pokazywał w okolicach 220 km, ale to tak było chwilowo, bo przyspieszanie, zwalnianie. A tak normalnie na autostradzie to około 300 km da się zrobić przy takich normalnych prędkościach. Ale mówisz, że naładowanym tam do 80% czy do 100%? 85, bardziej 90 czasami podłodu troszeczkę dłużej przystanki trwają, no to ciągnę trochę wyżej tam, żeby czyli no jak wyjedziesz z domu naładowany na fulla, no to jeszcze z 10-15% można dodać do tego. Jakbym jeździł tylko wokół komina, no to spokojnie 500 km da się przekroczyć. Da się przejechać. No, czyli generalnie już bardzo wystarczające zasięgi, bo jeśli autostradą jesteś w stanie przejechać tam normalną, nie mówię o tych bez limitu, 300 km, no to i tak masz 2-3 godziny jazdy zazwyczaj. To już jest pora, żeby zrobić sobie chwilkę przerwy. Ja przynajmniej mam takie podejście, nie wiem jak Ty się na to zapatrujesz. No, dla mnie przerwa takie 25 minut jest idealna. Ja mam problemy z plecami, moja żona również. Więc samochód elektryczny nam bardzo przypasował. Bo po takiej jeździe powiedzmy 2-3 godziny w trasie, no to jest bardzo wskazane w naszym przypadku, żeby zrobić sobie przerwę, rozprostować kości, odpocząć sobie, pochodzić gdzieś dookoła auta. Mi to nie przeszkadza w ogóle, ale to jak mówię, to jest w moim przypadku. I nie każdemu może to pasować, że musi się zatrzymać na pół godziny. Oczywiście, że są osoby, które są przyzwyczajone choćby z natury jakiegoś tam wykonywanego zawodu do jakichś długich jazd, natomiast znam dużo kierowców elektryków, którzy kiedyś cisnęli na opór, a teraz no, dzięki temu, że muszą się zatrzymać, zaczęli się zatrzymywać i teraz zatrzymują się nie bo muszą, tylko lubią, bo po prostu stwierdzili, że tak faktycznie się fajnie jeździ. Tak. Ja też kiedyś ja to akurat odkryłem w aucie spalinowym, że dużo dojeżdżam na miejsce mniej zmęczony, jak robię sobie jakieś regularne przystanki. No mnie spokojnej jazdy nauczyła Toyota CHR hybrydowa. Aha. Tam nie było za bardzo czym poszaleć, bo tam było 122 konie tylko. Czy miałeś tą wersję pierwszą, bo potem już zrobili taką to mocniejszą. też przedliftową. Nie, przepraszam, to już było poliftowa. Nie, przedliftowa, Boże, co ja mówię. Przedliftowa. I tam był słabszy ten silnik, a więc poszaleć nie było czym. Więc się nauczyłem spokojnie jeździć. No i przystanki i tak musiałem robić, bo czy to w aucie elektrycznym, czy spalinowym plecy bolą tak samo. No tak. Więc trzeba. A przesiadłbyś się z powrotem do jakiejś hybrydy czy spalinówki? Jeśli mnie finansowo do tego nie zmusi, to nie ma takiej opcji.
Czyli jeśli nic się nie wydarzy nieprzewidzianego, to Tak. nie planujesz powrotu. Nie planuję, żeby się zdarzyło coś nieprzewidzianego, ale nie ma możliwości raczej, żebym się przesiadł z powrotem na auto spalinowe, nawet hybrydowe. No jak to jest, że ci, co jeżdżą spalinówkami, ciągle nam piszą, że te elektryki są gorsze, a my, mając wybór, jakoś nie chcemy wracać do spalinówek. No i sami jeździliśmy też spalinówkami, więc wiemy przecież, jak to jest. No, dokładnie. Ja to jeszcze miałem w garażu prawie 3 lata auto spalinowe elektryczne, więc miałem ten wybór codziennie. Ja miałem tak, że Toyotę sprzedałem, od razu zamieniłem po prostu za Teslę i dopłaciłem, ale miałem jeszcze stare BMW E39, 2,5 benzynę, a to tak bardziej, żeby pobawić się zimą z napędem na tył i żeby żonę pouczyć jeździć też na śliskim. No i to BMW stało pod domem przez 3 miesiące. Także i nie odpalane ani nic. Dosłownie w momencie sprzedaży nawet go nie był umyty, wyglądał strasznie i no poszedł. No Nie było sensu trzymać. I to jest kolejna taka historia na Zakopane teście, że ktoś mając auto spalinowe i elektryczne, to zostawia to spalinowe, bo myśli, że tam jeszcze będzie nim jeździł. Raczej nie będzie. Nie. Jak się pozna zalety silnika elektrycznego, to potem te spalinowe silniki jakoś nie dają już tyle frajdy. Już ten powrót w drugą stronę jest trudny. Jak to mówią, no do lepszego się człowiek szybko przyzwyczaja, ale wrócić do gorszego no jest trudno. No ale to trzeba przeżyć na własnej skórze. No, my możemy to opowiadać. Dzisiaj pewnie opowiadamy podobną historię 90 któryś raz, bo to już pewnie 90 odcinek. No. A i tak będą tacy, którzy się nie przekonają. Więc będę powtarzał, no weźcie kurczę gdzieś takie auto, wypożyczcie w jakimś car sharingu, gdzieś na dobę, przejedźcie się i zdecydowanie większości się odmieni. Ja bym zaczął od tego, żeby po prostu wziąć sobie jazdę testową, choćby na te pół godziny, godzinę i zobaczyć, czy to w ogóle, jak sama charakterystyka pojazdu pasuje. Jeśli pasuje, no to wziąć sobie wtedy właśnie jakiś najem na, nie wiem, tydzień, 2, miesiąc, spróbować jak to jest. Ja osobiście miałem wynajęte auto na 2 miesiące elektryczne. No długo, Także ja nie byłem wcale taki bezkrytyczny. Jak na próby to długo. Taką miałem próbę, zanim zdecydowałem, że kupimy naszego Leafa, bo Leaf to był nasz pierwszy elektryk. No ale potem to już poszło tak, że no co, Honda spalinowa to głównie stała. No i postanowiliśmy Hondę zamienić na Kia Eniro. Tak to ja jeszcze dodam, że jestem mechanikiem samochodowym, więc ja codziennie jeżdżę między 3 a 8 samochodami różnymi spalinowymi i to z rotacja wszystkich możliwych samochodów. No to do każdego samochodu, jak się wejdzie spalinowego, to jest dinozaur. Tak, to jakbyś się cofnął epokę, nie? Nawet najnowsze tam BM-ki, Volkswageny ze skrzyniami DSG, to są straszne muły. Ja rozumiem, że te skrzynie, one są elektronicznie kastrowane, żeby spełniały te wszystkie normy, ale no nie, to nie ma w ogóle porównania. No, jak się przejedziesz mocnym, fajnym elektrykiem, to potem najlepsze mechaniczne skrzynie, najlepsze automatyczne skrzynie, wszystko najlepsze, to wszystko jest piętro niżej niż silnik elektryczny. No, tak, bo to trzeba też powiedzieć, że elektryk elektrykowi nie jest równy. Jest Dacia Spring, zresztą jeździłeś z Danielem, tak? Jeździliście, tak. No. I jest na przykład, nie wiem, Tesla X, no to nie można ich do siebie porównywać, prawda? Widzisz te widoki? No, góry piękne. Jeszcze ile śniegu jest. Takie mamy w tym roku anomalie pogodowe, że w połowie czerwca mamy tyle śniegu w Tatrach, a my pomału zbliżamy się do tunelu i tutaj będziemy robić pomiary głośności, że jako, że to przed lift, to będzie na pewno głośniej. Dzisiaj będzie problem, zawsze jest w tunelu 100 i były pomiary przy 100, a dzisiaj mamy 90, no i mamy też odcinkowy pomiar prędkości, więc nie możemy jechać 100 zdecydowanie. Chociaż popatrzcie, no tutaj mamy tak, tu mamy 90 na tym tablicy u góry, potem mamy 100 na znaku, ale potem będzie pewnie 90 na tych tablicach, więc no teoretycznie ten odcinek można przejechać 100. Jak się mylę, to mi poprawcie w komentarzach, no ale tu jest 90, więc od tego momentu musisz jechać 90. No niestety, dzisiaj będzie pomiar przy 90. Ja tu już nurkuję po moje sprzęty pomiarowe. No nic, potem wyjedziemy z tunelu, najwyżej rozpędzimy się do 100. Dzisiaj są dobre warunki, nie ma wiatru, nie pada, więc pomiar w tunelu i poza tunelem powinien być taki sam. Zresztą sprawdzimy to. No, już widzę, że światła tu fajnie świecą, bo... Tak, bardzo ładnie. Bardzo ładnie.
No i mamy w tunelu w okolicach 72 decybeli. No i poza tunelem przy stówce praktycznie tyle samo. A jaką przyczepkę możesz sobie tutaj tą Teslą pociągnąć? Jak to wygląda w tym przypadku? Znaczy się tak, ja haka nie mam, ale w dokumentach jest napisane, że przyczepka 750 kg bez hamulca i 1000 kg z hamulcem. Czyli tak to wygląda w trójce long range'u przed lifciem. Przy Leninie mamy dzisiaj przepiękne widoki i mamy też bardzo sensowne zużycie energii. 16,6 kWh na 100 km. Jedziemy 47 na Zakopane. I tak się obawiałem tego dzisiejszego testu, jak zobaczyłem obniżone zawieszenie i tak niski profil opon, a okazuje się, że nie jest to żaden problem, jak są wygodne fotele. A tutaj zdecydowanie takie mamy na pokładzie. No i na 12 G-wącik, a tutaj no, takie zadymiacze przez chwilę przed nami jechały, a na pokładzie naprawdę nie było tego czuć. Z tego co wiem, to przedlifty i w ogóle trójki chyba nie mają filtrów HEPA, to Y chyba ma filtr HEPA. To jak ty sobie z tym radzisz, że jest ok? Filtry antyalergiczne. Czemu mówisz filtry? Bo są dwie sztuki. Dość dużo osób, normalnych właścicieli nie wie, że są dwie sztuki. Oj, wypadek jakiś. Coś grubego. Są dwie sztuki, jeden pod drugim filtr. Aha. I jak otwiera się klapkę od właśnie filtrów kabinowych, to wysuwa się filtr i często nie widać, że tam jest pod spodem drugi i wymieniają tylko ten jeden, więc warto jest zamówić dwie sztuki, bo tam są dwie sztuki i wyciągać, bo tamtego trzeba wydłubywać czasami, bo tak dość głęboko siedzi i go nie widać do końca. No i dwie sztuki wymienić wystarczy. Jak to dobrze mieć mechanika na pokładzie. Zawsze coś się można ciekawego dowiedzieć. Także jak macie trójkę, to pamiętajcie, że trzeba dwa filtry wymieniać. No i kupujcie oczywiście takie dobrej jakości. Tutaj jest ten właśnie alergiczny i ja, mając alergię, będąc alergikiem, tutaj dzisiaj się nie męczę w tym samochodzie, także zdecydowanie to wszystko dobrze działa. I tu przed momentem kazał nam jechać prosto na Zakopane, pokazywał 13 minut. My nie posłuchaliśmy się Tesli i skręciliśmy w lewo. No i dystans ten sam, natomiast minut zrobiło się za moment 9, więc zdecydowanie warto jechać po swojemu, zwłaszcza, że mamy tutaj nowy odcinek asfaltu i jak zawsze te same przepiękne widoki. Od ładowania przejechaliśmy 187 km. Mamy 53% w akumulatorze. On nam przewiduje, że przejedziemy jeszcze 254 km, biorąc średnie zużycie z ostatnich 50 km. No jest to niesamowite w Tesli. My już dojeżdżamy ostatnie metry praktycznie przed nami na 12 Kasprowy, na Kasprowym śnieg. I z tego co kojarzę, to w Szwecji można jeździć na oponach zimowych z kolcami. Jakie jest Twoje doświadczenie? Bo ja osobiście nie miałem przyjemności. W poprzednich samochodach miałem opony z kolcami. Jest bardzo duża różnica. Szczególnie bardzo wczesną wiosną i jak jest lód, są przymrozki, później roztopy i znowu przymrozki. Jak jest lód na drodze, i tu za busikiem. To przyczepność jest gigantyczna różnica w przyczepności. Bardzo fajnie się bezpiecznie jeździ, no tylko jest głośno w samochodzie przez te kolce. Znowu jak jest czysty asfalt, tak jak mamy na przykład teraz, no to hamowanie to nie jest fajne, bo iskry mogą pójść nawet. No ale jak się ostro zahamuje oczywiście. Ale w zimę, w śniegu, na lodzie, te opony z kolcami, tylko to są kolce drogowe, to nie są jakieś kolce rajdowe oczywiście. Są drogowe kolce, jest bardzo duża różnica, jest dużo bezpieczniej. Często, i to w całej Szwecji obowiązuje ten przepis, że można ich używać. I trochę mnie dziwi, że w Polsce tego nie można, bo warunki pogodowe bywają bardzo podobne na drodze. No, zwłaszcza w takich terenach górzystych, jak ktoś tu mieszka, to tutaj myślę, że to było zbawienne. Według mnie tutaj to w ogóle powinien być obowiązek w górach, bo tutaj nie jeździ się szybko, więc te kolce nie wypadają spod kół z dużą prędkością, nie walą po szybie. Pierwszy w lewo przez chodnik. I według mnie ten przepis powinien być zmieniony, bo jest to dużo bezpieczniejsze, a szczególnie w górzystym terenie i
Pewno ograniczyłoby to wypadkowość, statystyki wypadków, no ale mamy przepisy jakie mamy w Polsce, więc nie zmieni się to raczej za szybko. No i podjeżdżamy pod ładowarkę Greenwaya. Auto się podładuje, a ja dzisiaj, że nie zdążyłem zjeść śniadania, to pójdziemy na jakieś śniadanko. Co ty na to? No, bardzo chętnie. No i zaraz sobie tu wycofamy. Port ładowania jest po stronie kierowcy. Kierowca zazwyczaj zostawia sobie miejsce, żeby mógł wysiąść, więc port ładowania powinien być po stronie kierowcy. I Tesla tak wymyśliła, że tak jest. A w innych autach bywa po stronie pasażera, a stroną pasażera to się można przytulić do ściany, do innego samochodu i potem już nie ma jak do portu się dostać. No nie. Także w Tesli pomyśleli. Dobra, ty podpinaj, ja wyciągam kartę i rozpoczynamy. Jeszcze statystyka, właśnie. 98 km, 17,1 kWh na 100. Tak nam tutaj Tesla wymyśliła. A jak tu przyciśniemy, to jeszcze mamy troszkę więcej statystyk. Mamy od ładowania, obecna, to jest tu, od ostatniego ładowania 189 km i zużycie 16,4. Dowieźliśmy 53%. Tak jak Tesla przewidywała. Tak, no kurczę. Nawet z wyprzedzeniem. Uwzględniła, że trzeba depnąć czasami. Tesla naprawdę dobrze to robi. Nauczyła się, że masz szerokie opony, niezbyt ciężką nogę, ale lubisz wyprzedzać, bierze to wszystko pod uwagę i to gra. No i tak to powinno być w każdym aucie. No i podepniemy się tutaj, ładowarka 50 kW, ale na takie lokalizacje, gdzie idziemy coś zjeść, to na pewno wystarczy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kuba już wetknął przewód. Ja przykładam kartę. Styczniki wystartowały. I tyle. Tyle trzeba do szczęścia, żeby naładować elektryka. No i co? Mamy już pełną moc, którą ta ładowarka potrafi dać. Momentalnie 53%, 44, prawie 45 kW. Musimy się sprężać, żebyśmy zdążyli zjeść. A jeszcze starym swoim sposobem nagram, jak to wygląda w samochodzie, co nam samochód pokazuje. I pokazuje nam tutaj limit ładowania do 100%. I co? Aha, jeszcze pokazuje ostatnie ładowanie w Kostomłotach, ile kosztowało? 64 zł. A czas ładowania, pozostały czas ładowania to godzinka. No i danie dnia w tatrzańskim barze mlecznym zjedzone dzisiaj kosztowało 38 zł, więc wyraźna inflacja. Sprawdzimy, ile nam zeszło. Zeszło nam 52 minuty dzisiaj na zjedzenie obiadu. W tym czasie doładowaliśmy 33 kWh. Ale widzę, że mamy 97%, więc doczekamy do 100% i zobaczymy, ile energii weszło ze stacji, a ile energii pokazała Tesla, że zużyła na przejechanie tego dystansu. Będą od razu straty przy ładowaniu zawarte. Ja tu chodzę dookoła, podziwiam auto Kuby i wskoczyło właśnie 100%. I zjeżdżamy, przed nami przepięknie Harenda wyglądająca, natomiast auto tu słabo odzyskuje energię, bo jest naładowane do 100%. Troszkę odzyskuje, ale muszę niestety czasem użyć klocków hamulcowych, więc nie będzie najmniejszego możliwego wyniku na dole. A druga obserwacja po pierwszych kilometrach, jak się jeździ jako kierowca, to auto wydaje się sztywniejsze, a to dlatego, że czuć tą sztywność zawieszenia na kierownicy. Ja tu troszkę pomarudzę na brak łopatek rekuperacji i brak szybkiego możliwości przejścia z trybu chill na tryb sport. Ja bym tutaj chciał mieć taki kickdown, że jak się włączam do ruchu, to chcę mieć po prostu pełną moc, a tutaj w trybie chill jej nie mam, natomiast przyjemniej się jedzie, bo auto nie jest takie narowiste. Duża zaleta, że to jest wersja long range. Mamy tutaj premium sound, czyli taką lepszą muzykę i naprawdę jest lepsza. Przepięknie to auto gra i to praktycznie do tam 3/4 głośności to jest petarda, nie? I naprawdę głośno potrafi grać i ładnie potrafi grać. Także jestem tu bardzo mile zaskoczony jakością tej muzyki na pokładzie. No i Tesla, jak to Tesla, sama rusza, gdy stoimy na światłach. Też powinna pokazywać sygnalizatory i pokazuje. Jakbyśmy z jakiegoś powodu nie widzieli, bo na przykład by był za wysoko, to możemy zawsze sobie na kamerce zobaczyć. Jeszcze zapika. O, jak odjeżdżają auta, tak? No i jesteśmy z powrotem na miejscu, 99 km za nami, 10 kWh zużyte, 10,6 kWh na 100 km. Taki wynik dowieźliśmy i jeszcze 85% w akumulatorze. I krótkie podsumowanie tego
nietuzinkowego samochodu. Myślałem, że takie obniżone zawieszenie to będzie niefajne, a uważam, że jest petarda. Zawieszenie może być sztywne, ale nie może być takie, że skaczesz jak piłka na tym fotelu. I tu zdecydowanie nie skaczesz, to zawieszenie wybiera nierówności, ale nie robi takich przyruchów, jak ja to nazywam, jak to Bjorn mówił, after bounce. Super, super samochodzik, bardzo miło się nim jedzie, bardzo się dobrze prowadzi, bardzo się dobrze trzyma drogi, całkiem rozsądne zużycie i bardzo wygodne fotele. Chyba najwygodniejsze w Tesli fotele, w jakich siedziałem. Takie wyjątkowo miękkie, co pasuje do tego twardego zawieszenia, bo nie wypadają plomby, tak bym to żartobliwie może powiedział. No generalnie wsiadam dziś, jadę do Chorwacji. Takie kolejne autko na liście aut marzeń. Gdyby jeszcze się tam z tyłu z szybą otwierało, to już w ogóle bym kupował prawie zaraz. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Trzymajcie się.